Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause Dzień you dobry. feel like home. Dogrywam małe sprostowanie. Pierwsza rzecz, którą chciałbym omówić, to przede wszystkim jakość filmu, za którą bardzo przepraszam. Tak się zdarzyło, że przez pierwsze 2 tygodnie objeżdżania Australii w tempie, stresie, coś się wydarzyło, że te filmy zostały usunięte. Wieloma programami próbowałem odzyskać to, co jakby było nagrywane. Odzyskałem w bardzo kiepskiej jakości, zresztą też nie wszystkie filmy, więc trochę mi tego szkoda, no ale widocznie tak miało być i za to z góry przepraszam. I kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest rzecz, która jakby dotyczy tej całej podróży, no bo ona była kręcona wspólnie. Ci, co już zdążyli się dowiedzieć albo zostali przez nas poinformowani, no to rozeszliśmy się z Martą. W trakcie 3-krotnych prób organizowania wesela dużo rzeczy gdzieś po prostu między nami się takich wydarzyło, które no nie są w stanie jakby, że nie pozwalają na to, byśmy mogli kontynuować związek, i po 11 latach prawie to wszystko gdzieś tam zostało zakończone. Myślę, że we właściwy sposób. No i nic, no ale projekt, który jakby zaczęliśmy realizować po części wspólnie, chciałbym, żeby został dokończony, bo żal jest mi po prostu tych widoków, tych wspomnień. Każdy moment podróży przeżywałem sam po swojemu, Marta po swojemu. No i co, nie kliknę po prostu usuń tych filmów, więc czas najwyższy, żeby wziąć to w końcu, dopiąć na ostatni guzik i tyle. Kolejna rzecz, no to warto jest o tym wiedzieć, bo nie zamierzam też robić wam tutaj wody z mózgu, a oglądają to głównie osoby, które są na grupie facebookowej, czyli osoby, które są nam bliskie, są to nasze rodziny, bliżsi znajomi. W tych filmach jakby nie było, będzie trochę emocji. Ja te emocje muszę sprzedawać w tych filmach, bo to jest jakby mój sposób tworzenia, więc może być trochę melancholii, może być jakiegoś może nie do końca na miejscu romantycznego podejścia oraz jakieś super skrajnie wysokie emocje, wysokie wibracje. No, ale taki był ten wyjazd, tak? Raz było super, raz było masakrycznie, ale ogólnie było zajebiście, więc dlatego chcę to po prostu dopiąć. No i co? Muzyka, wszystkie jakieś fragmenty, które gdzieś tam były nagrywane, muzyka, która jest gdzieś tam w tle, no to po prostu chcę przekazać w 100% tak jak jest, pokazać tą Australię, jaką naprawdę ona jest, bo nie jest to tylko i wyłącznie raj na ziemi, ale miejsce, w którym trzeba się pilnować i zwracać uwagę na wiele rzeczy, których jakby tutaj w Europie nie ma. No mam nadzieję, że uda mi się to po prostu przekazać w taki sposób, w jaki to pamiętam, i tyle. Może uda się jeszcze jakąś tam scenę dograć z Martą, może ona będzie chciała robić jakieś tam sprostowania, żeby ten projekt gdzieś tam dopiąć, żeby to miało jakby ręce i nogi. Nie wiem, jak to będzie, bo nie pamiętam jakby wszystkich ujęć, ale możliwe, że uda też się jeszcze Martę gdzieś tutaj z jej komentarzami wrzucić. I co? No tyle. Pozdrawiam z miejsca, w którym z każdym dniem jestem coraz bardziej szczęśliwy, mimo że nie rozumiem ludzi, bo mówią w jakimś nieznanym mi języku. Są palmy, są fikusy, przypomina mocno Australię, jest pozytywnie, jest woda, są plaże. No, jest się kreatywnym, żeby coś więcej tutaj robić. Także dużo słońca wam życzę tej zimy. Z niektórymi może do zobaczenia, a z niektórymi nie. Trzymajcie się, hej! Pukam do swojego mieszkania. No, w końcu urządziliśmy nasz grajdołek. Co nie?
Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. No, także już mamy urządzony grajdołek, to jest nasza gimelarnia. Schowek właściwie, wszystko tam mamy i część już rzeczy tam sprzedajemy, więc cały czas jest bajzel. No, tak wygląda nasza kuchnia urządzona. No i salon. Na szybko, bo tu nie ma co wydziwiać. Dzisiaj ostatnia szansa, żeby to skręcić, bo jutro już zaczynamy wyprzedawać meble. Ostatnie 2 weekendy, jak tu będziemy. Nasza jacaranda, drzewko szczęścia i pieniędzy. No, standardowo widok, ale to już pewnie widzieliście w przedniej części. Tam w oddali jest miasto. No i tak to mniej więcej tu wygląda. Pokój gościnny. Można do niego wejść z balkonu. Można także do niego wejść po prostu przez korytarz, no to oczywiste. No, także nasz pokój gościnny. Przecież nikt w nim nie zawita przez najbliższy czas. Bo mamy początek grudnia, a w sumie 20 grudnia to jest ostatni dzień, gdzie tak będziemy jeszcze sobie jako tako tutaj żyć i później się zabieramy za wyprawę. No. Łazienka w sumie dla gości z dużym prysznicem. No i nasza łazienka z małym prysznicem, ale za to podwójne sławki. Także fajnie wszystko przeszklone w lustrach. No i nasza sypialnia. Także tak to na szybko mniej więcej wygląda. A to jak będzie widać, to było ogólnie czyste jakiś tydzień temu. To jest brunatny kurz i pył z dymu, który powstaje poprzez te nieszczęsne pożary lasów. No to by było na tyle. Już się powoli szykujemy z całym sprzętem do Gimela, sypialni. Tutaj w tym pomieszczeniu mamy cały sprzęt, który ładujemy do samochodu. Najciekawsze jest to, pokazuję jak naprawdę się rozwinąłem w Australii, czyli książki, które przywiozłem z Polski i część książek dostałem w prezencie też z Polski, zostały wysłane. Nie przeczytałem ani jednej przez 2 lata, ani jednej. Także teraz przez parę miesięcy będę mieć możliwość nadgonienia tego. Tu też mamy gimele do Winisa, czyli takiego lumpexa. Tu jeszcze organizujemy. I tutaj to samo. Walizki, które zostają do Polski, a które zabierzemy po wyprawie ze sobą. To do wysyłki, co pakujemy w paczki, żeby wysłać przed naszym wyjazdem. 3 miesiące będzie doszło do Polski. No i tutaj chyba to jest do wyrzucenia albo do wydania. Kapie. Okej, mały update. Jesteśmy u Ryśka w Katumbie. Wczoraj jak przyjechaliśmy, to było strasznie, powiedzmy,
to trzeba uważać, bo wiesz, warto jest przejechać i zobaczyć tylko. A tak to nic tam ciekawego nie ma. Jest tylko jedna stacja i jeden sklep alkoholowy, który ma potrójne czy podwójne ma te kraty. No. I tam i leżą ci to wszystko pijane, te zwłoki. No ale to naprawdę jest taki... Czy chyba rządowi bardziej się opłaca, jak to po prostu trzymać i opłacać, niż żeby oni poszli gdzieś do tych miast już rozwiniętych, bo tak. oni, żeby zmienić się i normalnie zacząć funkcjonować, no to Oni nie będą. bardzo Oni niskie się- prawdopodobieństwo. Oni nie będą. Bo to jest taki naród, wiesz, jak. No, dlatego tu był, bo przecież w Redfern tutaj mieli mieszkali. To wszystko wywalili z Redfern. Naprawdę? Tak. To ja w latach 80. tam w Redfern ten park to było strasznie przejść. Bo ci oni wiedzieli, kiedy ludzie mają wypłaty w piątki, to atakowali. Ja na stacji szłem w Stratfield wysiadałem i szłem, bo tam niedaleko bo pracowałem, to mi taka w oczy mi takim sprayem taka gówniara. No. No i ale co jej robi? No nic jej nie zrobi. nic nie zrobisz. Tylko powiedziałem mi fucking stupid. Wiesz, nie może zrobić, bo tam siedzą. No to raz, a w ogóle jak coś zrobisz, to nie wiadomo jak później, gdyby nawet mieli cię sądzić, jak cię będą traktować, nie? Właśnie. Bo to aborygen to... A rząd im płaci grube pieniądze. Przecież oni dostają podwójne zapomogi. Myślę, że warto jeszcze skomentować to, że nie do końca tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o aborygenów i w ogóle całą Australię, to może najpierw, żeby nakreślić kontekst, no to Australia dużo rzeczy lubi robić w białych rękawiczkach, przykładowo wpuszczając studentów na określony czas, sprzedając im wizy do Australii. No, australijski rząd ewidentnie zatrudnia sobie tanią siłę roboczą, która w dodatku jeszcze, jeśli za dużo nie ogarnia, no to za dużo nie jest w stanie odłożyć, bo większość pieniędzy trzeba wydać właśnie na te studia. I to także dotyczy się aborygenów, to działanie w białych rękawiczkach. Ta cała sytuacja z pożarami, która miała miejsce 2 lata temu, że ta Australia tak mocno płonęła, została zepchnięta na działania Greenpeace'u. Ale okazuje się, że to aborygeni, którzy przez wiele lat mogli decydować o tym, w jaki sposób wykonywać te kontrolowane pożary, zostali odsunięci jakby od możliwości robienia tego i przez to no, ten pożar wszczęty, nie wiem, celowo bądź bezcelowo, bo na przykład, nie wiem, gdzieś tam uderzył jakiś piorun, tak, każdy wie, co mam na myśli, no, rozprzestrzeniał się bardzo szybko, w błyskawiczny sposób. Do tego wiatry, które sprzyjają w tym okresie w roku, no, jeszcze bardziej rozhulały ten cały pożar. No i w skutkach był on katastrofalny, a gdyby miało miejsce to, co w cudzysłowie, tak, Greenpeace chciał banować, czyli te kontrolowane wypalania buszu, lasów i tak dalej, no to te zwierzęta zginęłyby także, ale w mniejszej ilości, bo jeśli pożar się rozprzestrzenia, no to rozprzestrzenia się w taki sposób, że zamyka drogę, tak, tym uciekającym zwierzętom, a jeśli jest on podpalony w jednym punkcie i kontrolowany przez człowieka, to te zwierzęta są w stanie uciec. No. I tego nie było. I to niestety to jest też przykładem na to, że aborygeni cały czas są spychani na margines społeczny. Co do jakby opinii o tym, jak patologiczne są rodziny aborygeńskie i tak dalej, to trzeba mieć na uwadze, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego. W mojej opinii płacenie komuś za nic nie robienie, jeśli, nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale jeśli to jest prawda, że mają płacone podwójne zasiłki, no to czy komuś, komu płaci się pieniądze i żyje się w miejscu tanim, no to czy się opłaca, nie wiem, szukać pracy? Tym bardziej gdzieś tam na północy tej pracy za dużo nie ma, więc ta praca jest oczywiście w tych większych miastach.
No i niestety, ale no, moim zdaniem oni są dyskryminowani, hodowani też na takie właśnie patologiczne rodziny. Byliśmy świadkiem gdzieś tam na północy, gdzie rzeczywiście było wiele tych rodzin aborygeńskich. No i oni siedzą na ulicy, nie mają ewidentnie co robić. A jak nie ma co robić, no to co? Używa się różnych rzeczy i później konsekwencje są tego, jakie są. Pracownicy socjalni pilnują dzieci na ulicach, w miejscach, gdzie można było sobie robić bezpłatnie gdzieś tam barbecue, czyli tego ichniejszego grilla. No te dzieciaki gdzieś tam się szwędają, są pod opieką tych pracowników socjalnych, przy tym też stoi policja i gdzieś tam pilnuje i na to gdzieś tam cały czas jest sypana kasa, nie? No i teraz pytanie, co tak naprawdę ten australijski rząd musiałby zrobić, żeby jakby temu zaprzestać, czy przestać płacić te pieniądze, czy nie? Więc no, to nie jest jakby takie złożone, takie proste, no bo problem jest dużo bardziej złożony i no, z jednej strony jest to troszkę przykre, tak, że nie znaleźli jakby takiego skutecznego sposobu na resocjalizację. Nie wiem, może powinni edukować resztę społeczeństwa, że to jest moja opinia w sumie, ale to co zauważyłem, no to nacje, które żyją w tych cieplejszych krajach, troszeczkę wolniej się rozwijają, tak? No, jeśli chodzi o kontynent afrykański, no to też no tam cywilizacja tak no jakoś super do przodu nie została pchnięta. No i aborygeni też na tym etapie, gdzie zaczęli być kolonizowani, no to też nie wymagali jakby wiele od siebie, tak? No jak było ciemno, no to szli polować, w ciągu dnia tego się nie robi, bo zwierzęta gdzieś tam są pochowane. Bo te zwierzęta też jakby no, unikają tego słońca, no i tam gdzie jest pełna patelnia, pełno słońca, wysokie temperatury, no to życie idzie zdecydowanie wolniej, no przykładowo, że o połowę wolniej, no to nie możemy porównywać europejskiej cywilizacji do cywilizacji gdzieś tam aborygeńskiej, jeśli można to w ogóle nazwać jakby to nasze funkcjonowanie obecne na świecie jakąś tam cywilizacją, tak, no więc ten sam przykład miał miejsce z Indianami, no i tyle, no. Przez to właśnie te pokrzywdzone mniejszości mają więcej praw i teraz trudno jest gdzieś tam z tego wybrnąć. Wie, z jednej strony dobrze, bo jednak kurczę tutaj biali ludzie i ci wszyscy, co przyjeżdżali do Australii, chyba Hindusi nawet byli przed białymi ludźmi. No ale to biali, no to wiadomo, przez to, że żegnali ich, no to może coś tym aborygenom się po prostu należy, ale przez ile lat, nie? Dlaczego to aż tak nie ewoluuje? No. Przecież oddali im ziemię niektóre, rząd im dał ziemię. Przecież rząd im dał ziemię. W tej South Australia masz, w centralnej Australii, teraz na kamień już nie możesz wchodzić. Wiem. No. Ale z jednej strony dobrze, bo na ten kamień też tam ludzie wchodzili i spadali z tego, nie? Tak, A ta 10 tam jest wywieszone. Kto zginął i kto? Bo aparat zaczął lecieć w dół, to Tak, lecieli i za kto tym zginął? aparatem. Tylko ci. Skośni. Tak. Bo to myśmy rozmawiali tam co z Rędzia. Mówi stupidity. Czapkę ci wiatr zerwie i chce się złapać. A jak już się puścisz tego, bo tam jest taka, ze 400 metrów jest łańcuch i jest bardzo stromo. I musisz się trzymać łańcuchem, żeby wejść tam. Ja gdzieś mam zdjęcia, ale to kurde, muszę mu szukać. I wiatr, czy ci aparat wypadnie z rąk i chcesz go złapać. A tam już nie ma zatrzymania, tylko rolujesz się i na dole. No tak, no bo niczego się nie chwycisz, no musisz zlecieć. No. I to jest właśnie stupidity. I tam jest na tablicy wywieszone, kto zginął. No. I to przez głupotę ludzi. Ja byłem 2 razy. A raz byłem sam z taką grupą, a drugi raz były te dziewczynki. To Lydia, w połowie musiałem z nią zejść, bo bała się. Lęk wysokości? Czy w ogóle? Tak. No płakała, no chciałem, żeby weszła.
No niestety, ale nie mogła. Musiałem zejść z nią, sprowadzić ją, ona poczekała, a ja musiałem wszystkich dogonić. My mamy plan, żeby tam obejść sobie to Uluru po prostu dookoła. A to jest 9 km dookoła. Wiem. No. I teraz pytanie, czy tam Marta da radę, no bo ja tam z tą wodą, no to na mnie aż tak brak wody mocno nie wpływa, nie? Ale ona to tam, wiesz, Musi pić wodę. musi strasznie dużo No to wody i zobaczymy, czy damy radę. Najwyżej tylko fragment przejdziemy, bo tylko samochodem objechać nie da rady chyba, nie? Nie. Obejść dookoła. Bo tam, żeby samochód na parkingu zostawić, że tam wszystkie parkingi są pewnie płatne, nie? Nie, płacisz tylko wjazd. Aha, tylko wjazd. $25 to A tam ja. ktoś, jak zostawisz samochód, to tam ktoś tego samochodu pilnuje? Czy tak Nie, tam ci nikt nie tego, bo tam jest turystów, a turystów. Pierwsze, jak będziecie tam, zostańcie na zachód słońca No, bo kolory skały się nieźle Tak. zmieniają, nie? i wschód słońca. Tam mówię ci, no nie wiem teraz, ale kiedyś to, Żeby wschód słońca, tam w nocy można nocować przy tej górze? no raczej, bo to jest National Park. Raczej chyba nie. No, bo my tam sprawdzaliśmy i właśnie były informacje, że nie można, że trzeba wynająć jakiś inny kemping. Jak będziemy już bliżej wiedzieć, jak tam, Tam kiedy jest, dojedziemy, to zarezerwujemy. W Uluru jest camping ground. No. Przy samej nie, tylko musisz jechać. Nie, to jest w tym Alice Spring. Mhm. Uluru nie ma kempingu. No. Czyli po prostu wcześniej rano I trzeba wa- wyjechać. O 5 rano musisz wyjechać, żeby zdążyć na wschód słońca, sunrise. Piękna sprawa. Ja nie wiedziałem, ale jak ja to zobaczyłem, no mówię ci, tak Coś jak niesamowitego. widzisz na zdjęciu rail. Robi się, jest czerwony, jak słońce zachodzi, od razu jest już inny kolor. Jest taki jak glina. Ale to jest widać, kurde, no mówię ci, no. Widać. Tam chyba mamy zdjęcie, tam